Khvicha Kvaratskhelia. Khvicha Abaoula. Jeszcze kilka lat temu mało kto wierzył w jego talent. Mówiono, że to tylko chudy i cichy chłopak z Gruzji, który nie poradzi sobie w wielkiej piłce. Kluby go odrzucały, trenerzy nie dawali szansy, a kibice nawet nie znali jego nazwiska. A dziś wygląda to zupełnie na odwrót. Khvicha Kvaratskhelia, bo o nim mowa, to człowiek, który został odrzucony przez Lokomotiv Moskwę, ale mimo tego nie poddał się. Jednak jak to się stało, że z niechcianego talentu stał się kluczową postacią w drużynie Luisa Enrique, która przecież niedawno sięgnęła po Ligę Mistrzów. Ta historia to coś więcej niż tylko piłka. Dlatego pamiętaj, aby docenić moją twórczość, zostawiając subskrypcję z dzwoneczkiem. Khvicha Kvaratskhelia urodził się 12 lutego 2001 roku w Tbilisi, czyli stolicy Gruzji. Od urodzenia miał piłkę nożną we krwi, bo jego ojciec Badri był piłkarzem, a nawet grał w reprezentacji Azerbejdżanu. Kwara nie dorastał w luksusie, nie trenował na perfekcyjnych boiskach, ale miał coś, czego nie da się kupić. Talent. Posiadał niespotykaną kreatywność, charyzmę oraz pewność siebie, która robiła zawsze przewagę na boisku. Potrafił mijać rywali jak tyczki i to z zupełną lekkością. Już jako nastolatek grał w juniorskich kadrach Gruzji, a jego nazwisko zaczęło się powoli przewijać w środowisku piłkarskim. Był wychowankiem miejscowej drużyny, czyli Dynama Tbilisi, który od lat gra w najwyższych rozgrywkach ligowych w Gruzji. W akademii lokalnego zespołu spędził 5 lat, po czym w 2017 roku udało mu się zadebiutować w seniorskiej drużynie. Szybko jednak przeniósł się do SK Rustavi, w którym również nie spędził dużo czasu, bo zaledwie pół roku, po czym zimą 2019 roku został wypożyczony do Lokomotivu Moskwa. Przejście do ligi o znacznie wyższym poziomie i treningi w pierwszym zagranicznym klubie powoli przygotowywały go do debiutu. 10 marca 2019 roku Gruzin został pierwszym piłkarzem z rocznika 2001, który zagrał w Premier Lidze. W sumie rozegrał tylko 10 spotkań dla ekipy ze stolicy Rosji, w których strzelił zaledwie jedną bramkę, ale trener Yuri Semin bardzo chciał mieć go u siebie. Jednak fiasko negocjacji kontraktowych spowodowało, że zamiast do Moskwy gruziński talent trafił do Rubinu Kazach, czyli drużyny także występującej w rosyjskiej ekstraklasie. Rubin nie może żałować swojej decyzji o zatrudnieniu tego super talentu. Gruzin rozegrał tam łącznie 3 sezony, wspomagając drużynę w walce o mistrzostwo, jednak to się niestety nie udało, choć było już naprawdę blisko. 7 marca 2022 roku, z uwagi, że Rosja zaatakowała Ukrainę, FIFA ogłosiła, że zagraniczni piłkarze grający w Rosji mogli jednostronnie zawiesić swoje kontrakty. Z tego skorzystał Khvicha i 24 marca zawiesił swój kontrakt z Rubinem Kazań. Przez pewien czas wydawało się, że najbliżej sprowadzenia 20-latka jest AC Milan, ale podobno Włochów ostraszyła cena dyktowana przez ekipę ze stolicy Tatarstanu, jaką było 20 milionów euro. Na skutek tego wrócił do swojej ojczyzny i dołączył do Dynama Batumi. Tam rozegrał 11 meczy i strzelił w nich 8 goli oraz 2 asysty. Gruzin zaczynał reprezentować swój kraj od kadry U17. Zadebiutował w niej jako 15-latek w 2016 roku, ale dopiero rok później zaczął być jej kluczowym elementem. Tylko w 3 z 20 meczów dla reprezentacji nie zdobył gola lub asysty. Grał jeszcze krótko w kadrach U19 i U21, a w seniorskiej reprezentacji zadebiutował 7 czerwca 2019 roku, a od 2020 roku jest jej stałym kadrowiczem. Rok 2022 okazał się dla niego najbardziej przełomowym momentem w karierze, a to wszystko za sprawą transferu do Napoli, klubu, który kocha technikę, pasję i piłkarzy z charakterem. Włosi zapłacili za niego ponad 10 milionów euro. Kwota niewielka jak na dzisiejsze realia, ale wystarczająca, by wzbudzić pytania. Kim jest w ogóle ten Gruzin? Gdzieś przyszedł z ligi gruzińskiej, a do tego miał nazwisko, którego nikt nie potrafił wymówić. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Yes, sir. Ale wystarczył jeden mecz, by wszystko się zmieniło.
Goli i asysta w debiucie, a do tego niepowtarzalny styl, który robi wrażenie za każdym razem. Nie bał się dryblować, podejmować ryzyka i robić rzeczy, na które inni nie mieli odwagi. Grał tak, jakby Serie A znał od lat. W kolejnych dniach, tygodniach oraz miesiącach tylko potwierdzał swoją klasę. Z meczu na mecz stawał się coraz groźniejszy i pewniejszy w swojej grze. Drużyny oraz kibice zdali sobie sprawę, że to jeden z najgroźniejszych skrzydłowych w lidze włoskiej. Pani zakochali się w nim tak bardzo, że nadali mu nową ksywkę – Maradona, czyli połączenie jego nazwiska z legendą klubu Diego Maradoną. Lecz nie było to bez powodu, ponieważ obaj łączy coś wyjątkowego – styl gry, dzięki któremu momentami potrafi samodzielnie zmienić losy meczu. W swoim debiutanckim sezonie Kvaratskhelia poprowadził Napoli do pierwszego mistrzostwa Włoch od 33 lat. Był kluczowym motywem drużyny, która zapisała się w historii Serie A. Po latach niedocenienia i odrzucenia w końcu znalazł miejsce, gdzie mógł pokazać pełnię swojego potencjału. I jak się okazało, to był dopiero początek wielkiej przygody. Po mistrzowskim sezonie wydawało się, że Napoli właśnie zbudowało świetny kolektyw, ale niestety tylko wydawało. Mimo tego, że w drugim sezonie Kvaratskhelia nadal robił dobre wrażenie, to mimo starań Napoli pogubiło się po zmianach trenerów, a styl gry przestał funkcjonować. Na skutek czego wyniki leciały w dół. Zespół skończył sezon dopiero na 10. miejscu w lidze, a atmosfera wokół klubu gęstniała z tygodnia na tydzień. Mimo tego bałaganu Kvara nie zawiódł. Wciąż dawał liczby. 12 bramek i 10 asyst. W lidze to solidny dorobek jak na skrzydłowego, który musiał ciągnąć zespół niemal w pojedynkę. I właśnie w tamtym momencie przyszło Euro 2024. Dla Gruzji był to pierwszy w historii wielki turniej. Wszyscy stawiali ich na straconej pozycji, aż do meczu z Portugalią. Kiedy Gruzja pokonała drużynę Cristiano Ronaldo, kibice byli zszokowani. Dzięki tej wygranej wyszli z grupy i doszli do 1/8 finału, co samo w sobie było historyczne. A Kvaratskhelia? To właśnie on jako pierwszy brał piłkę, szukał rozegrania, dyktował tempo i napędzał każdy atak. Nie uciekał od odpowiedzialności, a wręcz przeciwnie. Prowadził kolegów z drużyny w każdym meczu. Był symbolem tej reprezentacji, jej twarzą, duszą i sercem. Chwilą po turnieju nadeszło zimowe okienko transferowe. Paris Saint-Germain rozglądało się za kimś, kto da nową iskrę. Po erze Messiego, Neymara i Mbappé klub potrzebował przebudowy. Nie celebryty, nie nazwiska, tylko piłkarza z charakterem, który potrafi ciągnąć drużynę w najważniejszych momentach. I wtedy na stole pojawiło się jedno nazwisko – Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique nie miał wątpliwości. Potrzebował go swojej drużynie, dlatego PSG sięgnęło głęboko do kieszeni, bo aż po ponad 70 milionów euro. Mimo świadomości na temat jego gry, kibice zastanawiali się, jak Gruzin poradzi sobie w nowej lidze. Ale Kvara jak zawsze odpowiedział w jedyny znany sobie sposób – na boisku. Już w pierwszych tygodniach dał jasny sygnał, że nie przyszedł do Paryża, żeby grzać ławę. W ligę od razu zaczął punktować. Gole, asysty oraz to, co potrafi najlepiej, czyli efektowne driblingi. Ale prawdziwa magia miała się dopiero zacząć. Wkrótce nadeszła Liga Mistrzów, gdzie w fazie pucharowej Kvaratskhelia błyszczał. W 1/8 finału przeciwko Liverpoolowi, mimo braku udziału przy bramkach, zaliczył solidny pierwszy, jak i rewanżowy występ. W ćwierćfinale z Aston Villą strzelił ważnego gola w pierwszym meczu, a w półfinale z Arsenalem zrobił różnicę na lewej stronie, kręcił obrońcami oraz zaliczył asystę na wagę zwycięstwa i awansu. A potem już tylko przyszedł finał Ligi Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan. PSG rozbił rywala aż 5-0, a Kvaratskhelia był jeden z głównych bohaterów tego starcia, potwierdzając swoją klasę na największej scenie. Sezon 2024-2025 zdecydowanie zapisał się w historii jako jeden z najbardziej spektakularnych w karierze Khvichy Kvaratskhelii. Najpierw mistrzostwo Włoch z Napoli, gdzie miał swój udział w pierwszej połowie sezonu, a potem transfer do PSG i od razu Puchar Francji, Superpuchar, Ligę i na koniec wisienka na torcie – Liga Mistrzów. Chłopaka, którego odrzucały kluby i który musiał walczyć o szansę, Para stał się jednym z najważniejszych piłkarzy na świecie. Jego historia pokazuje, jak upór, talent i wiara w siebie potrafią przełamać wszelkie bariery. Khvicha Kvaratskhelia nie tylko zdobył najważniejsze trofea,
ale także podbił serce kibiców na całym świecie i zapisał się złotymi literami w historii futbolu. A ty, jeśli dotarłeś do tego momentu, pamiętaj, aby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz pod tym filmem. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału do końca.